VII wieku na tych ziemiach rozproszonych było ponad 40 plemion słowiańskich, każde z własnym terytorium, wojownikami i bogami. Tylko jedno z nich nadało nazwę krajowi, który istnieje do dziś. Było to małe plemię z głębi lądu, otwarte pola, daleko od wybrzeża, daleko od wielkich szlaków handlowych. A ich nazwa w języku prasłowiańskim oznaczała dokładnie to – tych, którzy żyją na polach. W tym filmie dowiesz się, dlaczego to właśnie oni przetrwali, rozwinęli się i nadali nazwę wszystkiemu. Odpowiedź nie tkwi w sile militarnej. Kryje się w połączeniu geografii, przywództwa i legendy o chłopie, który założył dynastię rządzącą Polską przez ponad 400 lat. Czy ta legenda, historia, której uczył się każdy Polak, jest prawdziwą pamięcią historyczną, czy została stworzona wieki później, by uzasadnić władzę dynastii? Odpowiedź zmieni sposób, w jaki rozumiesz pochodzenie Polski. W VII wieku Słowianie zajmowali już ogromne terytorium, od Bałtyku na północy po Karpaty na południu, od rzeki Odry na zachodzie po Wisłę na wschodzie. Ale zajmowanie terenu nie oznaczało jedności. Były to dziesiątki odrębnych plemion, z których każde było rządzone przez własnych książąt, czciło własnych bogów i mówiło dialektami, które czasem ledwo się wzajemnie rozumiały. Na wybrzeżu Bałtyku Pomorzanie kontrolowali dostęp do morza i handel z ludami skandynawskimi. Na wschodzie Mazowszanie dominowali na równinach rzeki Narew i Górnej Wisły. Na południu, w pobliżu Karpat, Wiślanie zbudowali jeden z najstarszych ośrodków plemiennych w regionie, z Krakowem jako punktem odniesienia. Na zachodzie Ślężani zajmowali brzegi rzeki Odry, a w środkowo-zachodniej części, w regionie, który średniowieczni geografowie nazwali Wielkopolską, żyli Polanie, bez dostępu do morza, bez gór jako naturalnej obrony, otoczeni przez rywalizujące plemiona ze wszystkich stron. Na pierwszy rzut oka byli w najgorszym położeniu w regionie, ale na tej otwartej równinie było coś, czego inni nie mieli i co stało się widoczne dopiero po wiekach. Ziemia Polan była płaska, żyzna i przecięta żeglownymi rzekami, które łączyły wnętrze kraju z Bałtykiem. To nie była naturalna forteca, to było skrzyżowanie. A kto kontroluje skrzyżowanie, kontroluje ruch wszystkiego, co przez nie przechodzi. Ludzi, towarów, armii. Polanie nie musieli szukać świata. Świat przechodził przez nich. Ale żyzna ziemia i położenie geograficzne nie wyjaśniają wszystkiego. Inne plemiona miały podobne atuty i zniknęły z historii, nie pozostawiając po sobie nazwy. To, co wyróżniało Polany, tkwiło mniej w terytorium, a bardziej w tym, kto nimi rządził i w sposobie, w jaki to przywództwo umacniało się przez pokolenia. Istniała rodzina z rodowodem i historią o swoim pochodzeniu, którą Polacy powtarzają do dziś, a która zaczyna się nie od wojownika czy zdobywcy, lecz od bezimiennego chłopa, który przyjął dwóch dziwnych gości w noc świętowania. Kim był ten człowiek i dlaczego jego historia przetrwała 1000 lat? O tym opowiemy w tym filmie. Legenda zaczyna się około IX wieku, podczas słowiańskiego rytuału postrzyżyn, który oznaczał przejście chłopców w dorosłość. Książę Popiel przygotowywał tę ceremonię dla swoich synów, wydając ucztę dla możnowładców. Ale nie było tam prawdziwego świętowania. Była pułapka. Pod wpływem swojej zagranicznej żony Popiel otruł zaproszonych gości. Kara przyszła w postaci plagi myszy, które ścigały go aż do śmierci w wieży nad jeziorem Gopło. Ród rządzący Polanami zniszczył się własnymi rękami. Tej samej nocy, w skromnym zakątku tego samego terytorium, chłop o imieniu Piast przygotowywał rytuał dla swojego syna Siemowita, gdy u jego drzwi pojawiło się dwóch nieznajomych. Przyjął ich tym, co miał – piwem, mięsem, chlebem. I to, czego było mało, stało się obfite. Beczki się nie opróżniały, jedzenie się nie kończyło. Przed odejściem dwaj goście, których tradycja interpretuje jako boskich posłańców,
ogłosili, że Siemowit zostanie nowym księciem Polan. Cud obfitego jedzenia miał świadków. Szlachta, pozostając bez prawowitego pana po upadku Popiela i w obliczu znaku, którego nie mogła ignorować, ogłosiła syna chłopa swoim księciem. I dynastia, która miała rządzić Polską przez kolejne 4 stulecia, na zawsze przyjęła imię chłopa, który otworzył drzwi, gdy książę truł swoich. Tak mówi legenda, ale co potwierdza historia? Gesta Principum Polonorum Galla Anonyma, spisana na początku XII wieku. Najstarszy średniowieczny dokument o początkach Polski. Odnotowuje historię Piasta jako fundament dynastii. Galla Anonim nie przedstawia jej jako mitu, traktuje ją jako pamięć. Ale pisze 2 wieki po opisywanych wydarzeniach, nie podając wcześniejszych źródeł, w czasie gdy dynastia Piastów wciąż rządziła i miała pełny interes w legitymizacji swojego pochodzenia narracją o boskim wyborze. Współcześni historycy są podzieleni. Niektórzy twierdzą, że legenda zachowuje realne jądro, gwałtowną zmianę władzy wewnątrz arystokracji Polan, gdzie mniejszy ród obalił rodzinę dominującą. Postać chłopa byłaby zakodowaną pamięcią o tym przełomie. Inni widzą w tej historii wzorzec powszechny w średniowiecznych fundacjach dynastii. Przywódca o skromnym pochodzeniu, wybrany przez bogów. Obecny w tak różnych kulturach jak rzymska, skandynawska i słowiańska. To, czego żaden historyk nie kwestionuje, to fakt. Dynastia Piastów istniała, rządziła. Rozszerzyła terytorium Polan z plemienia regionalnego do jądra państwa uznawanego przez Europę. I robiła to z taką konsekwencją i długowiecznością, jaką udało się osiągnąć niewielu średniowiecznym rodom. Pochodzenie może być zmyślone. Dynastia była prawdziwa. I to właśnie ta dynastia, pokolenie po pokoleniu, robiła to, czego nie udało się żadnemu innemu plemieniu w regionie. Przekształcała otwarte pola w strukturę władzy, zdolną stawić czoła największemu wyzwaniu, przed jakim kiedykolwiek stanęli Polanie. Ponieważ w X wieku 2 potęgi spoglądały na to samo terytorium i jedna z nich już zdecydowała, że weźmie to, co widzi. W X wieku Święte Cesarstwo Rzymskie było dominującą siłą w Europie Środkowej. Pod rządami Ottona I cesarstwo pokonało Madziarów w bitwie nad rzeką Lech w 955 roku i skierowało swoją uwagę na wschód, ku plemionom słowiańskim żyjącym za Odrą. Polityka cesarska była jasna. Plemiona, które stawiały opór, zostaną podbite siłą. Plemiona, które zaakceptują przejście na chrześcijaństwo, zostaną wchłonięte jako wasale, płacąc trybut, tracąc autonomię i stopniowo znikając jako niezależne podmioty. Obodrzycy, Wieleci, Serbowie, plemiona słowiańskie na zachód od Odry stawiali opór i byli niszczeni lub podbijani jeden po drugim przez dziesięciolecia. Ich nazwy przetrwały jedynie w cesarskich dokumentach jako listy podbitych terytoriów. Polanie obserwowali to wszystko z Wielkopolski i przywództwo Piastów podjęło decyzję, która odróżniła Polanów od wszystkich sąsiednich plemion. Zamiast stawiać czołowy opór lub akceptować bierne wasalstwo, wybrali trzecią drogę. Najpierw się rozszerzyli, zjednoczyli okoliczne terytoria słowiańskie, zanim cesarstwo do nich dotarło. Kiedy Mieszko I z bezpośredniej linii Siemowita, syna Piasta z legendy, objął władzę około 963 roku, Polanie nie byli już plemieniem, byli dominującą siłą w całej Wielkopolsce, wchłonąwszy Kujawian, Mazowszan i inne mniejsze plemiona regionu. Mieszko I nie odziedziczył klanu plemiennego, lecz zalążek państwa. I to z tym zalążkiem zmierzył się z cesarską presją, nie włóczniami, lecz dyplomacją. W 965 roku poślubił Dobrawę, córkę Bolesława Srogiego, księcia Czech. Sojusz ten przyniósł ze sobą nie tylko armię, ale i wiarę. Rok później, w 966 roku, przyjął chrześcijaństwo. Nie dlatego, że przekonali go misjonarze, dlatego, że zrozumiał, iż krzyż był jedyną tarczą, którą cesarstwo respektowało. Na południu i zachodzie Święte Cesarstwo naciskało na plemiona słowiańskie, zmuszając je do wasalstwa lub zagłady. Na północy Dujczycy kontrolowali Bałtyk
i spoglądali na to samo terytorium. Mieszko zrozumiał, że między dwiema potęgami tej wielkości neutralność była samobójstwem. Krzyż był jedyną tarczą, którą obie strony szanowały. Pogański władca był terytorium do zdobycia. Chrześcijański władca był w teorii bratem w wierze, nietykalnym bez uzasadnienia przed papieżem. Ale chrystianizacja nie była tylko strategią zewnętrzną. Na terytorium Polan przyniosła ona konsekwencje, których Mieszko prawdopodobnie nie przewidział w pełni. A może obliczył je dokładniej, niż przypisywał mu to jakikolwiek późniejszy kronikarz. Kościół przyniósł pismo, a pismo przyniosło coś, czego nie posiadało jeszcze żadne sąsiednie plemię słowiańskie. Zdolność do rejestrowania praw, granic i sukcesji w sposób, który przetrwałby pamięć jednego pokolenia. Polanie przestali być plemieniem rządzonym przez tradycję ustną. Stali się państwem rządzonym przez dokumenty. A państwo z dokumentami jest znacznie trudniejsze do wymazania z mapy niż plemię mające jedynie wojowników i legendy. 40 plemion słowiańskich rywalizowało o to terytorium w VII wieku. Pod koniec X wieku jedno z nich zbudowało coś, czego inni nie mieli. Uznaną nazwę, prawowitą dynastię, zinstytucjonalizowany kościół i księcia, który dokładnie wiedział, co robi. Nazwa brzmiała Polska. Księciem był Mieszko I, a to, co zbudował i co jego syn Bolesław zaprowadził jeszcze dalej, to historia, którą ten kanał będzie opowiadał dalej. To, co odróżnia lud, który znika, od ludu, który zakłada naród, to nie wielkość armii ani bogactwo terytorium. To zdolność do podjęcia właściwej decyzji w momencie, gdy wszystkie siły wokół spychają do kapitulacji. Chłop, który otworzył drzwi, gdy książę truł swoich. Dynastia, która rozszerzyła się, zanim została otoczona. Przywódca, który zrozumiał, że przetrwanie imperium wymaga więcej inteligencji niż odwagi. Lud, który, gdy otrzymał pismo, użył go, by zapisać swoje imię w historii w sposób, którego żadna zewnętrzna siła nie zdołała całkowicie wymazać. To nie jest tylko przeszłość, to wzorzec, ponieważ Polak, który ogląda dziś ten film, jest bezpośrednim spadkobiercą tego wyboru. Nie tylko w sensie biologicznym, w sensie głębszym. Niesiesz dziedzictwo ludu, który mając wszelkie powody, by zniknąć, wybrał trwanie, który wolał jedność od rozbicia, tożsamość od zapomnienia, budowanie od milczenia. Polanie nie byli najsilniejsi, stali się najtrwalsi. I 1000 lat później nazwa, którą nadali równinie w głębi Europy, wciąż jest nazwą kraju, języka i tożsamości, która przetrwała 3 rozbiory, 2 wojny światowe i dekady okupacji. To nie dzieje się przez przypadek. Dzieje się tak dlatego, że fundamenty zostały zbudowane z solidnością, której nikt w żadnym momencie historii nie zdołał całkowicie zniszczyć. Bądź dumny, jesteś tego spadkobiercą. Jeśli podobała Ci się ta historia, polubienie jest sposobem na powiedzenie, że tego typu treści powinny docierać do większej liczby Polaków. Każdy like pomaga temu filmowi dotrzeć do większej liczby osób. I zanim odejdziesz, pytanie, na które chcę, abyś odpowiedział w komentarzach. Czy znałaś legendę o Piaście przed tym filmem i czy zawsze wierzyłaś w nią jako w prawdziwą historię, czy jako w legendę? Chcę poznać Twoją opinię. W kolejnym odcinku wychodzimy z legendy i wchodzimy w historię udokumentowaną. Człowiek, który przekształcił Polan z plemienia w państwo. Książę, który zrozumiał, że krzyż jest wart więcej niż 1000 włóczni. I decyzja, którą podjął w 966 roku, której jego właśnie wojownicy prawdopodobnie nienawidzili, a która uratowała Polskę, zanim jeszcze nosiła tę nazwę. Mieszko I. Jeśli nie chcesz tego przegapić, przycisk subskrypcji jest tutaj. Do zobaczenia w następnym filmie.